Choć obozy koncentracyjne przyjęło się utożsamiać przede wszystkim z III Rzeszą, to faktem pozostaje, że przez wieki z podobnych rozwiązań korzystało wiele innych państw. W tym mało zaszczytnym gronie znalazła się Rosja, Wielka Brytania, Hiszpania, a nawet Stany Zjednoczone. Niektórzy badacze uważają, że podobny charakter miało miejsce stworzone w przedwojennej Polsce. Czym była Bereza Kartuska i jak wyglądała jej historia? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Małgorzata Klamra. 12 maja 1926 roku doszło do wydarzeń, które zakończyły okres demokracji w odrodzonej Rzeczypospolitej. Tego dnia wojska pod dowództwem Józefa Piłsudskiego dokonały w Polsce bratobójczego przewrotu, który zapoczątkował nad Wisłą rządy autorytarne. Kolejne miesiące upłynęły na walce z przeciwnikami politycznymi i coraz większą radykalizacją obozu rządzącego, który siebie i swoje panowanie określił mianem sanacji, czyli uzdrowienia. W całej tej sytuacji niestety nie było nic nadzwyczajnego. Ówczesna Europa, tak naprawdę dopiero ucząca się demokracji, przeżywała kryzys związany z tą formą rządów. Państwa rezygnowały z drogi demokratycznej, coraz częściej wchodząc na drogę autorytarną, czego symbolem stał się opresyjny system policyjny, nacjonalizm oraz specjalne miejsca odosobnienia. Nie brało się to rzecz jasna z próżni i stanowiło odpowiedź na rozmaite problemy, którymi targana była ówczesna Europa. W przypadku Polski nieobojętna była zarówno polityka międzynarodowa, a mówiąc precyzyjnie sąsiedztwo agresywnych państw, ale również kwestie wewnętrzne. Z jednej strony polski parlamentaryzm opierał się przede wszystkim na waśniach i kłótniach, na co jedyną możliwą odpowiedzią wydawała się silna władza jednopartyjna. Z drugiej strony demokracja gwarantowała głos dla rozmaitych mniejszości narodowych. Nie każde jednak mniejszości narodowe w Polsce szanowały to, co dawała im Warszawa. Najbardziej jaskrawym tego przykładem była liczna mniejszość ukraińska. Wśród Ukraińców byli oczywiście tacy, którzy szanowali gwarantowane im swobody i przywileje, czując się zarazem obywatelami państwa polskiego, ale byli też tacy, którzy w Polakach upatrywali wrogów, dokonując przy tym godnych potępienia zamachów terrorystycznych, spośród których jeden miał kolosalne skutki. 15 czerwca 1934 roku przy ulicy Foksal w Warszawie rozległy się strzały wymierzone w kierunku Bronisława Pierackiego. Kule, które dosięgły Polaka, okazały się śmiertelne. Za zamachem stał jeden z działaczy organizacji ukraińskich nacjonalistów, Hryhorij Maciejko. Sprawa była poważna, szczególnie, że nie była to pierwsza tego typu akcja terrorystyczna zorganizowana przez Ukraińców. Rząd postanowił działać czym prędzej i już 2 dni po zamachu, czyli 17 czerwca 1934 roku, prezydent Ignacy Mościcki wydał specjalny dekret powołujący do życia miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej, niewielkiej miejscowości znajdującej się na wschodzie kraju. Sami Państwo przyznacie, że dynamika zdarzeń może zaskakiwać. Nie bez powodu zresztą niektórzy badacze traktują zabójstwo Pierackiego jako wygodny pretekst do wdrożenia w życie wcześniej przygotowanych planów. Trudno bowiem w kilkanaście dni stworzyć obóz dla więźniów politycznych, przygotować załogę, stworzyć regulamin, stworzyć całą aparaturę, infrastrukturę takiego miejsca. To wymagało oczywiście dokładnych przemyśleń i analiz oraz inspiracji, których akurat w tej części Europy nie trzeba było długo szukać. Niektórzy uważają, że inspiracją dla miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej był założony wiosną 1933 roku obóz koncentracyjny w Dachau. Wiem, jak to brzmi, ale musimy pamiętać, że w pierwszej połowie lat 30. obozy koncentracyjne tworzone przez Niemców znacząco różniły się od tych, które budowali oni podczas wojny. Faktem przy tym pozostaje, że relacje między II Rzeczpospolitą a III Rzeszą układały się w tamtym okresie nad wyraz pozytywnie, a Warszawa i Berlin miały odpowiednie warunki do wymiany doświadczeń. O dobrych relacjach świadczą nie tylko rozmaite traktaty międzynarodowe, ale również liczne odwiedziny niemieckich dygnitarzy, spośród których jednym tchem możemy wymienić takie osoby jak Hans Frank, Heinrich Himmler, Hermann Göring czy Józef Goebbels. Ten ostatni bardzo trzeźwo scharakteryzował zresztą ówczesnych polskich polityków, pisząc o nich, że warstwa rządząca jest wojskową kliką, która ma niewiele wspólnego z narodem. Przedmiotem wizyt była nie tylko czysta kurtuazja, ale również wymiana obserwacji z zakresu sztuki penitencjarnej. Trudno wskazać, jak dalece Dachau było inspiracją, ale zasieki z drutu kolczastego, wieżyczki strażnicze, system numeryczny i sadyzm obozowej załogi mówią chyba same za siebie.
Warto również zauważyć, że konkretna i niepozostawiająca złudzeń nomenklatura była stosowana przez prorządową prasę, w której padło takie określenie dla powołanego przez prezydenta miejsca jak właśnie obóz koncentracyjny. W jednym z numerów Gazety Polskiej z dnia 19 czerwca 1934 roku możemy przeczytać: Wiemy, co natomiast musi być w Polsce, musi być porządek, musi być powaga i będzie. Obozy koncentracyjne. Tak. Dlaczego? Dlatego, że widać owych 8 lat pracy nad wielkością Polski, 8 lat przykładu i 8 lat osiągnięć, 8 lat krzepnięcia. Nie wystarczyło dla wszystkich. Oficjalne funkcjonowanie obozu w Berezie nastąpiło 12 lipca 1934 roku, jednakże pierwsi więźniowie pojawili się w tym miejscu już 6 dni wcześniej. Wbrew późniejszym tendencjom, pierwszymi więźniami Berezy Kartuskiej byli polscy nacjonaliści. 6 lipca 1934 roku mury Berezy przekroczyli Antoni Grębosz i Bolesław Świderski, do których nazajutrz dołączył szef obozu narodowo-radykalnego Bolesław Piasecki oraz kilku innych działaczy prawicowych. Dlaczego akurat oni, w tamtym czasie narodowcy, kojarzyli się jako sprawcy wszelkich awantur, więc prewencyjnie postanowiono ich aresztować, a przy okazji pokazać, że z sanacją nie ma żartów. Poza nimi jeszcze tego samego dnia o godzinie 21 przywieziono 3 komunistów z Nowogródka. Początkowo warunki panujące w Berezie nie były aż tak fatalne jak w późniejszych miesiącach czy w późniejszych latach. Więźniowie nie byli aż tak bici, nie byli tak szykanowani, a narodowcom pozwolono nawet na otwarcie świetlicy z podręczną biblioteką. Sytuacja uległa zmianie, gdy szeregi osadzonych zapełnili nacjonaliści ukraińscy. Ich liczbę w początkowym okresie szacuje się na około 100 osób. Personel Berezy nie miał dla nich żadnej wyrozumiałości, szczególnie po tym, gdy podczas procesu udowodniono, że to oni odpowiadają za śmierć polskiego ministra. Bicie do nieprzytomności było zatem na porządku dziennym, a jeśli wierzyć relacjom świadków, to plecy osadzonych były wręcz czarne od policyjnych pałek. Ofiarą personelu Berezy Kartuskiej padali nie tylko Ukraińcy, ale również Białorusini, Żydzi, wszelkiej maści komuniści, a nawet dobrzy Polacy, patrioci, ludzie zasłużeni dla chociażby odzyskania przez Polskę niepodległości, którzy trafili do Berezy Kartuskiej tylko dlatego, że krytykowali ówczesną władzę. Dość powiedzieć, że więźniami Berezy były takie osobistości jak bohater powstań śląskich Wojciech Korfanty, przywódca ludowców Wincenty Witos, czy wybitny publicysta Stanisław Cat-Mackiewicz, który choć był Piłsudczykiem, został umieszczony w Berezie za krytykę sanacji. Sama Bereza stała się przedmiotem zdecydowanych, a przy tym trafnych i kąśliwych protestów. Na szczególną uwagę zasługuje krytyka wygłoszona przez wybitnego działacza socjalistycznego Mieczysława Niedziałkowskiego, który podczas jednego z wystąpień sejmowych powiedział: Chciałbym raz usłyszeć uzasadnienie prawa Berezy. Artykuł 97 i 98 Konstytucji są z nią sprzeczne. Kodeks karny obozów izolowanych nie przewiduje. Koncepcja obozów koncentracyjnych powstała w dobie wojny światowej. Rząd sowiecki zastosował ją w okresie wojny domowej. Faszyzm rozwinął ją w tempie błyskawicznym i uczynił z niej instytucję stałą, stałe narzędzie rządzenia. Panowie ulegliście czarowi naśladownictwa. Jakimś cudem Niedziałkowski nie został wtrącony do Berezy, historia nie obeszła się z nim jednak łaskawie, a polityk ten w 1940 roku został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach. Oficjalnie na czele Berezy stał inspektor Bolesław Grefner, a później Józef Kamala-Kurhański. W rzeczywistości jednak za warunkami panującymi w tym miejscu odpowiadał wojewoda poleski pułkownik Wacław Kostek-Biernacki, z którego sadystycznymi pomysłami więźniowie stykali się już od pierwszych dni pobytu w obozie. Jak zapamiętał jeden z nich, Józef Szczęśniak, przy samym przyjęciu już rozkazano grupie przechodzić szybko przez wąskie przejście, przy czym dla przyspieszenia przejścia grupy bito pałkami i kolbami. Więźniów bili policjanci, zwłaszcza tych, którzy upadali, nie mogąc szybko przejść na drugą stronę. Dalsze bicie odbywało się przy przechodzeniu przez korytarze do właściwego obozu. Potem było tylko gorzej. Przywiezionym do Berezy nakazywano się ustawić twarzą do ściany, a za jakąkolwiek niesubordynację od razu groziło pobicie. Później w potoku wulgaryzmów i wyzwisk przeprowadzono rewizję, wydawano numer i odprowadzano do celi, która bynajmniej nie gwarantowała spokoju. Nocą wpadali do nich uzbrojeni policjanci, którzy wrzaskami i biciem przypominali osadzonym o charakterze miejsca, w którym się znaleźli. Ponadto zakłócali odpoczynek, doprowadzając do bezsenności więźniów. Ta cyniczna i wyrafinowana praktyka siała większe spustoszenie w umysłach osadzonych, aniżeli ciągłe bicie. Niektórzy tracili zmysły, a inni, jak Dawid Zimmerman, popełniali samobójstwo.
Jeśli chodzi o rytm dnia w Berezie, to stanowił on jedną wielką gonitwę. Pobudka następowała zazwyczaj o godzinie 4 rano. Na załatwienie potrzeb fizjologicznych przewidywano kwadrans, co przy niewystarczającej liczbie toalet spowodowało, że Bereza zamieniła się w jedne wielkie fekalium. Więźniowie nie mieli w zasadzie żadnej innej możliwości niż załatwić swoją potrzebę fizjologiczną na podłodze, co samo w sobie powodowało, że kloaki były pełne piramid fekaliów. To są obrazy, które trudno sobie wyobrazić, a które u każdego z więźniów natychmiastowo powodowały świerzb. Po toalecie następowała tak zwana gimnastyka, wyjątkowo mierne śniadanie, aż w końcu nierzadko upokarzająca i wycieńczająca praca, którą stanowiło m.in. czyszczenie kloak gołymi rękoma. Jak zapamiętał jeden z więźniów o nazwisku Witaszewski, kazano grupie więźniów wybierać kloakę z dołu rękami. Jednemu kazano zrobić nurka, gdy się wzbraniał, bito go tak długo, aż nieprzytomny wpadł do dołu. Współwięźniowie wyciągnęli go, bo by utonął. Następnie zagnano więźniów do obiadu, bez mycia rąk. Bardzo dobrze udokumentowaną sytuacją była ta, w której personel Berezy Kartuskiej nakazał zakopać żywcem więźnia o imieniu Szlomo Zimmerman, który był żydowskim poetą pochodzącym z Wilna. Następnie, gdy już zakopano go żywcem, nakazano innym więźniom skakać po tej ziemi, a tym samym ją ubijać. I gdyby nie reakcja części personelu Berezy Kartuskiej, bo warto zauważyć, że nie każdy z policjantów pracujących w tym miejscu był sadystą. Gdyby nie ich reakcja w każdym razie, to wtedy prawdopodobnie zabito by tego niewinnego i biednego człowieka. A skoro już o śmierci mowa, to mimo wszystko trudno oszacować, ilu ludziom Bereza odebrała życie. Gdy obozowe władze zauważyły, że ktoś jest w opłakanym stanie, najczęściej wysyłały go do szpitala w Kobryniu, gdzie ewentualnie umierał, a tym samym zarząd więzienia umywał ręce. W każdym razie szacunki wahają się od 4 do 20 ofiar śmiertelnych. Najczęściej pojawiającą się liczbą jest ta informująca o 13 osobach, które zmarły w wyniku warunków panujących w Berezie Kartuskiej. Z dużą rezerwą należy traktować ustalenia ukraińskich badaczy, którzy mówią o kilkuset ofiarach, ale są to szacunki tendencyjne i przesadzone. Warto zresztą zauważyć, że to nie śmierć więźniów była celem, lecz ich psychiczne złamanie. Jak podkreślał wybitny historyk i znawca okresu dwudziestolecia międzywojennego Andrzej Garlicki, Bereza Kartuska miała jeden cel – złamać psychicznie osadzonych tak, aby już nigdy nie sprzeciwiali się władzom państwowym. Zakładano, że wystarczą na to 3 miesiące, ale wobec opornych można było przedłużać pobyt. Bardzo często ci, którzy byli zwalniani z Berezy, popadali w obłęd, popełniali samobójstwa albo umierali w wyniku chorób, których nabawili się w tym potwornym miejscu. Jak wspominał jeden z więźniów, Lewi Mosz, wszyscy prawie, którzy zostali zwolnieni z obozu, zostali na zawsze inwalidami. Ja sam do dnia dzisiejszego mam chorobę oczu, która zagraża mi ślepotą. Straciłem także słuch, węch oraz zęby. W ciągu 5 lat swojej działalności Bereza Kartuska była prawdziwym piekłem i z każdym kolejnym rokiem swojego funkcjonowania stawała się coraz gorszym miejscem. Mitologizowana przez nas II Rzeczpospolita bardzo często jawi nam się jako taki pozytywny punkt odniesienia, pewnego rodzaju przeciwwaga dla okresu powojennego, jako taki mit utraconej krainy, która miała szansę na rozwój. Jak jednak pokazuje historia Berezy Kartuskiej, na pancerzu II Rzeczypospolitej nie brakowało bardzo głębokich skaz. Po przeanalizowaniu historii i specyfiki miejsca odosobnienia przejdźmy do fundamentalnej kwestii, jaką jest pytanie o to, czy więzienie w Berezie można nazywać obozem koncentracyjnym. Bez względu na dane oraz źródła, które dzisiaj dla Państwa przytoczyłem, nie uważam, aby używanie określenia obóz koncentracyjny było odpowiednie, choć niewątpliwie Bereza była swoim charakterem bardzo zbliżona do tego typu miejsc. Za moją refleksją stoi oczywiście świadomość tego, czym ostatecznie stały się obozy koncentracyjne. Nie wiemy rzecz jasna, jak wyglądałaby ewolucja Berezy Kartuskiej, gdyby wojna nie wybuchła albo wybuchła trochę później. Faktem jednak pozostaje, że używanie sformułowania obozu koncentracyjnego dla Berezy Kartuskiej jest krótką drogą do takich sformułowań jak polski obóz koncentracyjny czy polskie obozy koncentracyjne, a o szkodliwości tego terminu nie muszę chyba mówić. A co Państwo sądzą na ten temat? Czy myślicie, że nomenklatura dla Berezy Kartuskiej spod znaku obozu koncentracyjnego jest słuszna, czy może wręcz przeciwnie? Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania. Dajcie proszę znać. A póki co bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
W dzisiejszym odcinku pozdrawiamy panie Katarzynę Rusnak, Małgorzatę Klamrę, Julie Clark, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik i Aleksandrę Jakubik. A ponadto pozdrawiamy panów Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Huberta Kędziorka, Tomasza Sadurskiego, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Damiana Piętę, Pawła Smolińskiego, Pawła Łabno, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Łukasza Papieża, Krzysztofa Piotrowskiego i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na nasze materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.